Witam! W tym filmie pomogę Wam zrozumieć coś niesamowitego. Tak naprawdę 1 minuta wystarczy, aby całkowicie odmienić Wasze życie. Ta 1 minuta wystarczy, aby nastąpiła manifestacja Waszej intencji, aby spełniło się Wasze najskrytsze, najpiękniejsze marzenie. Jednak aby tak się stało, musicie nauczyć się na tyle skupić swoją uwagę, aby naprawdę przez 1 minutę skierować całą swoją uwagę tylko na Wasze pragnienie, Waszą intencję. A wtedy zapewniam Was, ta 1 minuta wystarczy. Pewnie zastanawiacie się teraz, jak można nabyć tę umiejętność, aby skupić się w pełni na swojej intencji przez 1 minutę oraz dlaczego właśnie wtedy ta 1 minuta wystarczy. Już odpowiadam. Aby dojść do momentu, w którym jesteście w stanie przez minutę skupić się na swojej intencji, odczuwając ją jako prawdziwą, musicie praktykować. Praktyka ta polega na tych dziesiątkach, a nawet setkach powtórzeń, aby ta kolejna 1 próba Wam wyszła i doprowadziła Was do sukcesu spełnienia Waszego pragnienia. Niestety praktykując, często nie zdajecie sobie sprawy, że każda Wasza praktyka ma sens, nawet jeśli nie prowadzi od razu do manifestacji Waszej intencji. Jest tak, ponieważ każda taka próba, którą podejmujecie z zaangażowaniem, starając się najbardziej jak tylko możecie na ten moment, sprawia, że za każdym razem wychodzi Wam to odrobinę lepiej, a Wasze skupienie na intencji wzrasta. Zaczynacie przepełniać tą ideą swoją podświadomość i chociaż jej intensywność nie jest jeszcze wtedy na tyle silna, aby doprowadzić Was do manifestacji intencji, to za każdym razem wzrasta, a Wy zbliżacie się do tego czasu, do tej 1 minuty, w której zatopicie się już w pełni w swoim pragnieniu i nastąpi to kliknięcie. Kliknięcie, o którym mowa, to właśnie ten moment, w którym naprawdę właśnie teraz czujecie, że to, czego pragniecie, już się wydarzyło. I zalewają Was wtedy uczucia spełnienia, radości, wdzięczności i ulgi. Przestajecie również odczuwać swoje pragnienie, ponieważ w tej właśnie chwili macie pewność, że to, o czym tak marzyliście, już się dokonało, a Wasza praca została zakończona. W tym stanie nie ma miejsca na najmniejsze wątpliwości. Nie da się opisać tego stanu osobie, która jeszcze go nie doświadczyła, ale możecie być pewni, że nie jesteście go w stanie pomylić z żadnym innym stanem i kiedy się w nim znajdziecie, nie będziecie mieć nawet najmniejszych wątpliwości, że to, na czym Wam tak bardzo zależało, już się dokonało w Waszej wyobraźni, w Waszym umyśle i dlatego będzie to musiało zaraz wydarzyć się również i w Waszym życiu. Co więcej, nikt ani nic nie będzie w stanie tego powstrzymać. Wtedy całe napięcie znika. Dodatkowo znika pragnienie, ponieważ nie możecie pragnąć czegoś, co już macie. A zapewniam Was, że kiedy osiągniecie ten stan, będziecie wiedzieć, że Wasza intencja już się spełniła. I choćby ktoś miał Was przekonywać, że to nieprawda, że to niemożliwe, to w tamtym momencie podobne słowa nie będą już w stanie zasiać w Was nawet ziarna niepokoju czy wątpliwości, ponieważ Wasza praca już będzie zakończona, a Wy będziecie tego w pełni świadomi. Niestety większość z Was bardzo szybko zaraża się do praktyki, ponieważ jesteście niezadowoleni, że nie zobaczyliście tak upragnionych przez Was efektów. W rezultacie poddajecie się często źli, zniechęceni, a nawet rozgoryczeni, żałując, że tylko straciliście czas. Nie macie wtedy pojęcia o tym, że to wcale nie był czas stracony, a przynajmniej nie był on stracony aż do momentu, w którym nie postanowiliście zrezygnować ze swojej pracy, odpuścić sobie praktykę.
Postarajcie się teraz zrozumieć, że jeśli naprawdę angażujecie się w swoją praktykę, to żaden wasz trening, żadna medytacja, ćwiczenie, wizualizacja nie idą na marne. I chociaż wy nie widzicie jeszcze zmian w waszym życiu, to w waszych wibracjach te zmiany już powoli zachodzą, a wasza podświadomość po każdym takim ćwiczeniu coraz bardziej jest przepełniona tą wizją, ideą, waszą intencją. W tym momencie jeszcze się wahacie, macie sprzeczne myśli, nie dowierzacie, że to działa. Dlatego dopiero pracujecie nad tym, aby w pełni odczuć wasze pragnienie jako już spełnione, którego doświadczacie właśnie teraz. Jednak wasza podświadomość podczas każdego waszego treningu, w którym staracie się odczuć rzeczywistość waszej intencji, wzbudzając w swoim sercu piękne uczucia, przejmuje te uczucia i dlatego z czasem, jeśli się nie poddacie, będzie wam coraz prościej. Oczywiście możliwe jest, że podczas swojej praktyki będziecie jeszcze doświadczać chwil zwątpienia. Jednak łatwo możecie je pokonać, jeśli tylko uprzecie się na praktykę i zadecydujecie, że nie zejdziecie z tej drogi aż do momentu, kiedy to, nad czym teraz pracujecie mentalnie, nie zamanifestuje się w waszym życiu. Postarajcie się uświadomić sobie, że praktyka polega na tych 100 powtórzeniach, aż to jedno wyjdzie wam dobrze. Tu należy pamiętać, że nie u każdego ta liczba będzie ta sama. Jednej osobie wystarczy 10 powtórzeń, innej 20, jeszcze innej 100 lub 300. To wszystko zależy od waszych obecnych umiejętności, waszych obecnych programów i waszego zapału. Ale jedno jest pewne, jeśli każdy z was nie podda się za każdym razem angażując się w praktykę tak samo, nie przejmując się tym, że jej manifestacja jeszcze nie nadeszła, każdy z was osiągnie swój cel, a wasze marzenie będzie musiało się spełnić, urzeczywistnić w waszym życiu. Niestety, bardzo mało osób ma w sobie taką wytrwałość i nie poddaje się, mimo że nie widzi jeszcze materialnych owoców swojej pracy. Jeśli teraz czujecie opór, słuchając tych słów, zastanówcie się, czy nie jest to po prostu niesamowicie logiczne. Praca mentalna to również praca, podczas której nabywacie umiejętności, a jeśli rozpoczynacie ją bez żadnych umiejętności, to właśnie przez praktykę musicie je wypracować i to od podstaw. Nikt z was nie dziwi się tym, że jeśli chcecie opanować naukę języka obcego, musicie włożyć w to swoją pracę, trenować ten język, poznawać nowe słówka, gramatykę, uczyć się nim posługiwać. Podobnie jeśli chcecie się nauczyć zumby albo innego tańca. Również nie obrażacie się o to, że po pierwszej lekcji nie potraficie zatańczyć całego układu, nie pamiętacie wszystkich powtórzeń. Czy też kiedy uczycie się jeździć konno. Wtedy także nie zakładacie, że po pierwszej przejażdżce nagle zaczniecie galopować i będziecie mogli brać udział w różnych zawodach. Dlaczego więc tak trudno jest wam zastosować się do tego podczas pracy mentalnej? Co stoi za tym, że kiedy po pierwszym, drugim czy piątym razie waszej praktyki jeszcze się wam nie udało wykreować wymarzonej intencji, to uznajecie, że to nie ma sensu i nie działa? Zastanówcie się, czy nie kryje się za tym po prostu to, że nie traktujecie swojej pracy mentalnej poważnie. Nie rozumiecie, że to również jest praca i opiera się na stałych zasadach, mechanizmach działania umysłu i wymaga umiejętności, a jeśli tych umiejętności nie macie, nie powinno was dziwić to, że najpierw trzeba je wypracować, opanować. I jak już sami dobrze wiecie, do tego potrzebna jest praktyka. Problem tkwi najczęściej w tym, że jeszcze bardzo często wiele osób uznaje pracę z energią, pracę mentalną za coś w rodzaju magicznej sztuczki, która bez ich pracy ma w tym momencie sprawić, że spełnią się wszystkie ich marzenia.
Dlatego też później takie osoby szukają jakiejś wyjątkowej techniki, magicznej pigułki, metody, która odmieni ich życie za nich, a to tak nie działa. To czy wam wyjdzie, czy nie, nie zależy od tego, jaką techniką się posłużycie, tylko od waszych umiejętności. To może być technika 68 sekund, technika afirmacji, czy też metoda formuły kwantum, albo jakakolwiek inna sprawdzona metoda, która opiera się na działaniu praw umysłu. Owszem, jeśli naprawdę uwierzylibyście w jakąś metodę, będąc w pełni przekonanymi, że ona musi zadziałać, tak by się stało. Jednak za tym nie stałaby ta konkretna metoda, a wasza wiara. Co więcej, niekoniecznie potrafilibyście postąpić w taki sposób po raz drugi, ponieważ wasza kolejna intencja mogłaby się już wam wydawać zbyt duża, nieprawdopodobna. A przez to, że nie wiedzielibyście, w jaki sposób ostatnim razem tak naprawdę osiągnęliście sukces, nie umielibyście go powtórzyć. Ponieważ nadal nie mielibyście wypracowanych potrzebnych do tego umiejętności, jednocześnie nie potrafiąc też wzbudzić w sobie ślepej wiary, która towarzyszyła wam wcześniej. To niezwykle ważne, abyście zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że aby opanować umiejętność kreacji intencji, musicie powtórzyć swoje ćwiczenie kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset razy. Aby dojść do wprawy i zacząć odczuwać zgodne z waszą intencją uczucia oraz aby osiągnąć skupienie na waszym pragnieniu przez tę 1 minutę, już bez żadnych sprzecznych myśli, najmniejszego rozproszenia czy zakłóceń. I właśnie wtedy ta 1 minuta wystarczy i wykreuje wam wszystko, całkowicie odmieniając wasze życie. Jest to tak zwane kliknięcie, odczucie stanu spełnionego pragnienia, w który wtedy w pełni wejdziecie, rozumiejąc już, o czym teraz mówię. Co więcej, kiedy już raz to zrobicie, będziecie wiedzieli, jak to zrobiliście, a wasza uwaga oraz skupienie będą już wypracowane, dlatego będziecie mogli to powtórzyć z każdą inną intencją. Zaczniecie także odczuwać zapał do swoich ćwiczeń, ponieważ będziecie już mieli potwierdzenie na to, że praca mentalna nie tylko ma sens, ale po prostu działa i daje niesamowite, wspaniałe efekty, które teraz jeszcze kojarzą się wam z magią, chociaż nie mają z nią nic wspólnego. Zastanówcie się, czy nie warto po prostu nabyć tę umiejętność, aby cieszyć się nią przez całe życie. Myślę, że każdy z was zna już odpowiedź na to pytanie. Im szybciej zaczniecie pracować nad opanowaniem jej, tym szybciej nauczycie się kreować wasze życie świadomie. Zainteresowanych praktyką zapraszam do technik, które umieszczone są na kanale Sekwencji Zmian oraz na stronę Sekwencji Zmian www.sekwencjazmian.pl. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.